Almaty to największe miasto Kazachstanu i dla wielu jego kulturalne serce. Miejsce na wskroś wyjątkowe, gdzie doświadczymy nowoczesności, miejskich atrakcji, odrobinę historii oraz nocnego życia. By po chwili mierzonej dosłownie w kilkunastu kilometrach odpocząć pośród górskich szczytów i spotkać się z dzikością oraz pięknem tutejszej natury. W tym i kolejnym odcinku pokażemy Wam oba oblicza tego wyjątkowego miejsca. Teraz zaczniemy od krótkiej historii, a mianowicie w miejscu, gdzie znajdują się obecnie Almaty, kiedyś było średniowieczne miasto. Zaś w XIX wieku carscy żołnierze założyli tutaj fort, który nazwali Zailijskoje, czyli to oznacza nad rzeką Ilię. Niedługo potem powstała tu miejscowość Wierny, która otrzymała prawa miejskie. W 1921 roku miasto przemianowano na Alma-Aty, ale Kazachowie mówili Almaty, a Rosjanie tej nazwy nie zaakceptowali do dzisiaj. Od 1927 roku Almaty były stolicą Kazachstanu aż do 1998 roku, kiedy tą rolę przejęła Astana. A skąd wzięła się nazwa Almaty? Almaty to oznacza po prostu pełny jabłek, ponieważ w okolicy miasta rośnie sporo dzikich jabłoni. Chociaż Almaty nie są starym miastem, mają jakieś 200 lat, mają swój niepowtarzalny klimat, zgoła inny od nowoczesnej Astany. A stolica została przeniesiona dlatego, że Almaty znajdują się na terenie aktywnym sejsmicznie. Dlatego stolicę przeniesiono 1000 km na północ. A teraz opowiemy Wam trochę więcej o tym mieście położonym u stóp gór Tian-Shan. Dzień dobry. Dzisiaj wybieramy się na Koktobę. To jest takie wzgórze nad Almatami. Można tam wyjechać kolejką, jest tam jakiś lunapark na górze, jest wysoka wieża telewizyjna. No i można tam sobie jeszcze pochodzić jakimiś szlakami trekkingowymi, także na razie idziemy na autobus i zobaczymy, jak to tam wygląda. Teraz ja Was jeszcze witam, siemandero. Lecimy właśnie sobie na autobusik. Mamy kilka opcji do jazdy, także spoko, bo można 2 trolejbusami bezpośrednio dojechać i 3 linie autobusowe chyba tam też lecą. Także nie powinno być problemu, już coś jedzie i chyba właśnie jeden z tych już ścigodą. Ja, 120, a ja. No dobra, czyli autobusik już leci i lecimy. Jesteśmy już na miejscu, ale zanim wyjedziemy na górę kolejeczką, to pójdziemy sobie coś zjeść, bo jesteśmy już głodni, a to już jest taka pora obiadowo. Dzisiaj znowu nam zeszło z załatwianiem różnych spraw, kurde, i tak żeśmy doszli do wniosku, no fajnie jest tak na spontana, ale to dużo czasu się traci, ponieważ no musimy załatwiać pewne sprawy, a w tym czasie moglibyśmy zwiedzić coś, albo zobaczyć, albo pojechać gdzieś, a tracimy czas na załatwianiu. W Kirgistanie całe szczęście już mamy ogarnięty temat, prawie cały, także myślę, że tam to pójdzie płynniej, nie? Ogarnialiśmy kolejny postęp, ponieważ u nas tam, gdzie jesteśmy, chcieliśmy przedłużyć. No niestety nie dało się przedłużyć, bo już mają rezerwację. No i też załatwialiśmy to, żeby zostawić gdzieś wielkie bagaże. Na Kirgistan ruszyć z mniejszymi bagażami, prawda? Wpadliśmy na małe co nieco, czyli zupę kupiliśmy. Pani już niesie jeszcze coś do picia. Będziemy mieć jedną zupę na pół. No bo litrowo jest. A litrowo kosztuje 1000 ich mniejszych pieniążków, a półlitrowo 800. Korzystniejsze to jest cenowo. No. Zupka już przyszła, pani nam to rozlała tą litrową na 2,5 litra, także elegancko. Jest cytrynka, to jest zupa z ciociorki. Bata to zaraz kosztuje. Nie ma doprawionego bardzo. A jest tu pieprz? No mało doprawione jest. Magii by trzeba było, tak. O, dużo pieprzu. Soli to też daje. Soli też. No i przyszło drugie danie. Porządny kotlet z kurczaka, ogóreczki, pomidor, ryż, te frytki takie, no, bida frytki, z tego co widzę, i bardzo tłuste będą. I jakiś sosik. No i tu jest ten chlebek właśnie, coś jak haczapuri, nie to wygląda. Chlebek zapiekany jest właśnie serkiem. Niby spoko, ale oni to strasznie mało doprawiają.
Przynajmniej tu w tym lokalu. No. Nie wiem czym to przyprawić. To może jakiś sos robię. Ale sobie wezmę. Nie wiem czy oni tu nie używają widelczyków. O, my mamy swoje. No bo prosiliśmy, to pani przyniosła nam nóż. Ale prawdziwy podróżnik. No, zawsze widelczyk przy sobie. Skosztuj tego właśnie kotleta, bo mnie interesuje, jak to smakuje, wiesz? Przyprawione? No, no to chociaż to jest przyprawione. Zupa była spoko, po przyprawieniu było ok, nie? No i zjedliśmy, ale nie do końca jesteśmy zadowoleni, nie tyle z samego jedzenia, chociaż też było frytki, to już beznadzieja, nie dość, że tak miękkie, jakieś przetłuszczone, to zimne normalnie, nie, że jak to, czy to pozbierali komuś z talerza, nie jedliśmy już później tych frytek i bardzo dziwnie nas policzyli. Zapłaciliśmy więcej niż powinniśmy. Wczoraj byliśmy też w lokalu, to znowu pani po prostu nie wydała nam 500 tęgę. No nie jest to niby dużo, ale... Ale nie jest to dużo, no ale no samo to. Nie wydała, bo nie miała. Nie poczuwała się w obowiązku. Także jeżeli my akurat chcemy porównywać ten kraj, czyli Kazachstan kontra Uzbekistan pod względem uczciwości, no to Uzbekistan wygrywa. Tam ani razu chyba nie zdarzyły nam się jakieś sytuacje, żeby jakoś się nie zgadzały rachunki. Nie pamiętam takiej sytuacji. No zobaczymy jak będzie dalej. Nie? Tu przed kolejką stoi pomnik słynnego Abaja, który jest znanym pisarzem, poetą i my nawet mieszkamy przy ulicy tego Abaja. Także widocznie jest tu kimś ważnym dla Kazachów. Tu są jakieś targi chyba kultury chińskiej albo sztuki chińskiej, folkloru chińskiego. Chcemy zobaczyć. To jest może jakieś dni kultury chińskiej, nie wiem, coś takiego może. Panie co robią, nie do końca wiem co robią. Ceremoniał robienia herbaty. Jakby miała tak robić herbata, to musiałaby wstawać o 6 rano i wtedy na 9 Radek miałby herbata zrobioną na śniadanie. Herbata smakuje? Dziękuję. Ale jest to, jakby nie patrzeć, sztuka robienia herbaty. Tak jak jest sztuką napisanie jakiejś powieści, namalowanie jakiegoś obrazu, sztuką występy artystyczne, to też sztuką może być parzenie herbaty. Oczywiście, chińska sztuka parzenia herbaty. Tu jest właśnie kazachska kiełbasa z konia. Tu są specjały i tych specjałów można skosztować. Bata mi coś dziubnie, ale nie wiem co. I skosztuję tego. Coś takiego. Nie wiem co to jest, ale wygląda jak lukrecja, nie? O, fajnie pachnie. Coś, co chciało dawać coś słodkiego, bo tak delikatnie jakby słodkie, coś jakby mak w środku. Takim fajnym, kruchym ciastem, ale dobre. Ci powiem tak, kurde, dla nas by to było super, bo my nie lubimy bardzo słodkich rzeczy. Znaczy się ja nie lubię. W Chinach mak jest chyba zakazany, z tego co wiem. Nie wiem, ale taki, no trochę delikatnie pikantne to było, wiesz? Can I make photo? 你的饮水瓶儿不好看。 Together? No super, thank you. A zobacz jak ładnie. Po krótkiej wizycie w Chinach doszliśmy teraz do stacji kolejki i tu jest cennik. Obie strony 8. 8? No to tanie to nie jest. No nie. No i bilety mamy kupione. Bilety to takie dwie karteczki. 8 000 od osoby, czyli około 60 zł. Czyli za dwie osoby 120 zł. Tam i z powrotem. Nie jest tanio, no ale popłaczymy sobie w domu, a potem to nas jedynie. Chcemy was prosić o afiliację. Wychodzi na to, że my pojedziemy zielonym wagonikiem. Po chwili jesteśmy już na górze. Po lewej wielkie koło, tak zwany diabelski młyn. Kolejka dla dzieci. Wcześniej jeszcze tam było widać, że jest jakiś tor saneczkowy. Tutaj jeszcze mamy jakieś lokale, jakieś kafeje,
restauracje, panowie, którzy robią zdjęcia. O, tam niżej można sobie zejść i zdjęcia zrobić. Całe miasto fajnie widać. Tu taka przyjemność. Jazda na sankach takim torem kosztuje 5000, a te 3000 to jest co? Dzieci. Aha, dla dzieci 3, Od 7 do dla 14. dorosłych 5000. To jest też dom na opak, z samochodem zaparkowany też na opak do góry nogami. Coś się niedobrego dzisiaj dzieje. Ale właśnie z tego co widać, idzie na burzę, idzie na deszcz. Idzie na burzę, idzie na deszcz. To może być kiepsko. To się rozejdzie, Ty wiesz. to przyjdzie, bata. Bokiem przyjdzie, to bokiem przyjdzie, będziesz widzieć, to bokiem przyjdzie. Są fajne magnesy tutaj po 100 tęgę, czyli niedużo, nie? O, tu jest fajny aumaty, zobacz. Здравствуйте. Да, пожалуйста. No Beata poszła kupić, bo naprawdę to jest tanio. Tu są jeszcze takie po 300, prawda, ciut lepsze, a tu są po 500 jeszcze droższe. Jak widać jest mnóstwo takich atrakcji przeróżnych dla mniejszych i większych dzieci, również dla dorosłych. Można sobie poszczelać nawet, VR jest, mnóstwo rzeczy takich dla całych rodzin. Zamek Strachu też tu jest jakiś standard w takich miejscach. Tu jest kino ileś tam D. No tak. Kilo 9D, pan powiedział. Jest park glinowy. No kurczę, To no jest kino wszystko. 9D, że jak ci puszczają obiad, to się najesz? Ja. O, to idziemy. Tutaj też konkretna ścianka wspinaczkowa. Chcesz się przejechać, Bata? Nie, A ty coś chcesz w ogóle? nie. Czemu? Ja mam tu bardzo smutno z tą Beatą, bo ona nie chce spróbować po prostu nic. Z żadnych atrakcji nie chce korzystać. Mnie takie atrakcje taki- nie jarają w ogóle. Biedny żuczek. No ale możesz iść Chciałbyś przecież. na coś, ale samemu nie pójdę, Beato. Pomyśl sobie o jednym. Jak ja by zginął przy takiej atrakcji, co byś ty tu sama robiła? Zwłoki byś musiała ściągać. A jakbyśmy zginęli... Kłopoty, problemy, załatwianie od groma. A jakbym we dwóch poszli, obydwa byśmy zginęli i był święty spokój. Ja pamiętam takie wozy w Parku Śląskim w Chorzowie, kiedyś się jeździło za łebka na czymś takim. Jest też ogromny budynek Koktobe teraz, czyli taras Koktobe. To jest po prostu restauracja. Kurde, duży budynek, który zasłania piękne widoki na góry, niestety. Z różnych stron są różne tarasy widokowe, tutaj na miasto. Z tamtej jest taras taki mały widokowy na góry, ale niestety są drzewa i później jest też ten budynek, także słabo to widać. Mnóstwo atrakcji, jak widzicie, ale czy dla nas, na to? Dla mnie nie. Ja by tam się pobawił. Może nawet z czegoś skorzystam, nie wiem, ale Ja wiem, z czego skorzystam. z ubikacji. No, możesz. Pozwolę ci. To jest, ci powiem, najtańsza atrakcja chyba tu. 100 tęgę. Najtańsze, zdecydowanie. Zapomnieliśmy se szupów wziąć do jajec. Nie z jajec, tylko z jajec. Zapomnieliśmy se szupów z jajec wziąć. Zapomnieliśmy sobie szupów skór wziąć do jajec. Zapomnieliśmy se szupów wziąć, bo my zawsze szupą z jajec... Do womy kury. Bo my zawsze szupy z jajec dowimy kurom, a my se nie wzięli, a tu są kury. A one, te nasze kury zawsze jak mnie widzą, to już lecą. I te też tu przyleciały, jak mnie ujrzały. One chyba se dały jakoś cynk, tam będzie ten, co te szupy dową. Co się tutaj dzieje? Co my lubimy? Szupy lubimy z jajek. Proszę bardzo. No się nie pozbijecie. Proszę. Pofutrowane. Ale jak fajne. No jakieś takie specjalne są kury. Kogut też, te nogi mają takie, nie? No takie jesteście. No. Sypa, kuszaj! To by w kapciach były. Ej, może to są takie kury, żeby im nie było zima w nogi, mają takie coś. No to są kury Yeti. Kury Yeti. Jesteś kurietta? Nie, on jest kogut Ty Yeti. jest kuriet. Radek chyba tęskni za domem, bo tak z tymi kurami cały czas. Tak mu chyba tego brakuje, tych jego kur. Wiesz czemu? Bo ja jestem kurman. Nie fajnie to brzmi. I'm menkur. Już prędzej. Są pawie. Jest paw albinos, z tego co widać. Jest i czarna owca. Biedactwo, takie małe kurki z małym wybiegiem. O, już im gwa w oczy. Mają za dużo kogutów, aby jak dał, że wydziubano. No. Tak nieszczęśliwe te zwierzęta. Tu nie ma ani trowy, ani nic. Siano tu mają, no ale... Radek, no jeszcze.
Takie atrakcje też tutaj są. Pan się musi trochę napracować, żeby ten efekt oddać, nie? Jedno. No i na wzgórzu Koktop jest też pomnik Beatlesów. Delikatna muzyczka, oczywiście Beatlesów w tle, a tu panowie Beatlesowie stoją i siedzą na ławeczce. Czy jest jakoś głębsza historia związana z tym miejscem, z tym, że akurat tutaj jest ten pomnik Beatlesów, Beato? Chyba nie. Czyli nie jest to związane z tym, że oni tu odwiedzili to miejsce i po prostu postawili im pomnik. Well, I wish love was an easy song to write, 'cause I'd have pages worth of words that were not lies. Your name would be the melody that's on my tongue. Oh, if love was a simple song, there are no words that have been written or been sung that my ears have heard, or I've cheapened with my tongue, that hold the weight of this thing that we call love. Oh, love's not a simple song, but my songs feel, though not pretty or poetic. Jest tu sporo takich tarasów widokowych, jeden z nich to jest tutaj na przykład, jest fajny wgląd w góry Tien Shan, prawda, i na wieżę telewizyjną. No w różnych miejscach są różne punkty widokowe, także wystarczy się przejść. Tutaj ten obszar jest dość duży, można sobie pospacerować i poszukać sobie odpowiedniego miejsca na zrobienie jakiegoś fajnego zdjęcia. No trzeba się liczyć z tym, że jednak jest sporo ludzi. A my nie wiemy czemu. Kaj my się pojawimy, tam się nagle zbiera pełno ludzi i wszyscy robią sobie w tym samym miejscu zdjęcia. Zawsze jak chcemy coś nagrać albo zrobić zdjęcie, to tam zaraz się pojawi pełno ludzi. Generalnie tu jest bardzo dużo ludzi dzisiaj i czym bliżej wieczora, tym więcej tych ludzi. Pewnie po robocie się zjeżdżają. Dzisiaj jest poniedziałek, także po pracy, po południu tu przyjeżdżają ludzie zrelaksować się, odpocząć, zobaczyć piękne widoki naokoło. Trzeba mieć ten timing czasami, żeby sobie zrobić fajne ujęcie, fajne zdjęcie. No i też jest stara taka zasada, coś co nie wymaga wysiłku, zawsze kumuluje pełno ludzi, tam, że tu jest wyjazd z kolejką, nie trzeba się zmęczyć. Jakby trzeba było wyjść piechotą na tą górę, to zapewne byłaby tu 10%. 1/10 tego albo mniej. No, dokładnie. Fajnie rozwiało teraz te chmury i wyłoniły się szczyty gór. Pięknie to teraz widać z każdej strony. Także pojutrze możemy iść w góry, nie? Pojutrze albo po pojutrze. Albo po pojutrze, nie? Obojętnie. Co jogodą, co jogodą. Kultury chińskie mają teraz jest jakiś pokaz czarodzieja tutaj chińskiego. Beata powiedziała, Hui Chulo się nazywał. Taki czarodziej. Jest to możliwe, żeby on się nazywał Hui Chulo? Bo się go zapytał potem, wiesz pan, no. Dzień dobry panie Hui Chulo. Jak pan to robi, że pan tak czaruje? No ogólnie wrażenia z tego wyjazdu na tą górę Koktobę no, są takie średnie, bo to jest taki jak dla mnie trochę jarmarczny styl. No ogólnie tam na tej powierzchni całej no, upchali co się tylko dało. Brakowało tam takiego miejsca, w którym można by było się wyciszyć, spokojnie popatrzeć na góry, jakieś fajne widoki. Wrażenia nie były złe, jakoś fajnie se to tam wymyślili, jak to lubią, no to spoko. Nas to bawi średnio, ale wjechać warto, jeżeli ktoś tu jest no, z dziećmi, to tym bardziej, bo na pewno dzieci będą miały satysfakcję i będzie im się No tam do podobało. dzieci to tam akurat jest. Jest bardzo dużo. Albo ktoś z dorosłych, jeżeli lubi takie atrakcje, które widzieliście, bo większość atrakcji my wam pokazali. A tu obok taka ciekawostka, białoruskie produkty za naszymi
plecami, czyli sklep z białoruskimi produktami. Będziemy obejrzeć, jakie to są te białoruskie produkty. Białoruskie produkty wyglądają tak. Jest musztarda, to jakieś puchy z żarciem za 2200, czyli około 16 zł może, nie? Ale drogie, nie? Sery są takie. No i mięsiwa, szynki. No jakieś szynki, kiełbasy i tyle. Tu też pełno kiełbas. I tak wygląda ten sklep. Wybór produktów, tak, znaczy się kiełbas było dużo, a tak reszta to skromnie. No. Ja już tu jestem. Beata już tu jest, w Afryce. Przyjechaliśmy do kolejnego miejsca. Kawałek to w sumie było, bo to w tym samym mieście w Almatach. 3 przystanki, tam nie można było przedłużyć, więc zmieniliśmy miejsce zamieszkania i myślę, że dobrze chyba. Ale to za chwilę wam o tym powiemy. Tutaj mamy jakoś szafa, jest mikrofalówka, jest lodówka, jest czajnik, jest wielkie łóżko. No jest telewizor, tam nie mieliśmy telewizora i też nigdy nie korzystamy z telewizora. Klimy nie ma, ale jest wentylator, ale tu nie jest ciepło specjalnie, bo to jest parter, nie? W takim większym budynku. No i kibel, no. Wanna jest z prysznicem. Klimacik hostelowy, nie da się ukryć. Nie jest to jakieś nowe, ale no jak ma być jakieś nowe i tak jak byliśmy teraz, to wolimy takie miejsca zdecydowanie niż takie, które wyglądają może lepiej, ale całokształt nie jest taki już fajny. No trochę mamy mieszane odczucia, no niezbyt pozytywne, raczej negatywne po poprzednim pobycie, w poprzednim miejscu, bo... No panie z tej recepcji, jedna tam jeszcze w miarę, ale ta druga to nawet dzień dobry nie potrafiła powiedzieć. No tak nieprzyjemno, o, może w ten sposób, bardzo nieprzyjemno. No i na koniec poprosiliśmy, czy możemy zostawić po prostu 2 plecaki na chwilę do tego momentu, aż będziemy mogli się przemieścić w to miejsce, aż będzie przygotowany pokój, żeby sobie pojechać na miasto, zwyczajnie nie z tymi tobołami wszystkimi. No to pani powiedziała, że tak, ale za opłatą, nie? W poprzednim hostelu na dłużej zostawiliśmy na cały dzień praktycznie, bez problemu, jeszcze dostaliśmy prezenty. Tutaj ta pani, bo pisaliśmy do niej i chcieliśmy zostawić tu na 2 tygodnie plecaki, bo do Kirgistanu. Pytaliśmy za ile? Ona nie, jeżeli my jesteśmy jej gośćmi, to absolutnie za darmo to mamy taką opcję. No to też to ma wpływ na nasze odczucia. No i też ta łazienka, to jest tragedia tam była. Tam jeżeli ktoś naprawdę miałby powyżej 180 cm i jeszcze byłby jakiś tęższy, no to tam na kiblu nie usiądzie. Nogi w prysznicu były. No tak, na kiblu nie usiądzie, bo nie było miejsca i trzeba było się przeciskać do umywalki tak samo. Finalnie nasze odczucia nie są zbyt fajne, jeżeli chodzi o tamto miejsce. Zobaczymy, jak będzie tu. Wstępnie pani okazuje się bardzo życzliwa, bardzo miła i bardzo pomocna. Także miejmy nadzieję, że tak się to skończy. Jest Bob Marley, Gites. Ruszamy z nowego miejsca, zwiedzać kolejne punkty w mieście Almaty, bo ostatnio to żeśmy byli bardzo zajęci sprawami takimi organizacyjnymi. To dzisiaj możemy skupić się już bardziej stricte na odwiedzaniu ciekawych miejsc tutaj w Almatach. Za tym placem budowy jest nasz punkt, do którego chcemy teraz dojść, czyli Centralne Muzeum Kazachstanu. Historii Kazachstanu, no. to jest bardzo ważne muzeum, dlatego zanim jeszcze zapuszczymy się w inne rejony miasta w kwestii zwiedzania, to warto to odwiedzić, ponieważ tam jeszcze można się sporo rzeczy dowiedzieć i mamy nadzieję, że się dowiemy, żeby później mieć jakieś większe rozeznanie o tym mieście, o Kazachstanie i o historii. Prawda. A co jeszcze dało się zauważyć i znowu tu będziemy cały czas jakby porównywać do tej naszej wizyty w Uzbekistanie, ten Kazachstan, Uzbekistan, no bo to są sąsiednie kraje, które graniczą ze sobą i te nawiązania są no, właściwe. Jeżeli chodzi o Uzbekistan, no nie zdarzały się sytuacje takie, że na przykład ktoś was, nie wiem, upominał w autobusie, że może kieszenie pozapinać, bądź też plecak zapiąć, bądź też możesz uważać. To Radka tak cały czas upominają, bo ma wiecznie otwarte kieszenie.
No i tu są ulotki takie na szybach, że no, uważa nas złodziei, na kieszonkowców. No w Uzbekistanie to raczej nie do pomyślenia. Przynajmniej my nie widzieliśmy, nigdy nikt nie powiedział, że ktoś nas może okraść, że mamy uważać, prawda? Nie twierdzę, że Kazachowie są nieuczciwi czy są złodziejami, absolutnie. Nie o to chodzi. Tylko, że już tu jest problem, czyli mają jakiś problem z kieszonkowcami, bądź też jakimiś tam drobnymi kradzieżami. No się nic przykrego nie zdarzyło i oby tak zostało do końca naszego pobytu. Super! Ty тоже? Dawaj! Chłopaki tutaj na rowerach jeżdżą. Super! Chłopaki se pojeździły, popisuwa strzeliły. Tu jest wejście? Bajani. Niestety dzisiaj muzeum jest zamknięte, o tym nam powiedzieli panowie policjantowie. Bo to on stoi, teraz właśnie idą do tego muzeum. Powiedzieli, że dzisiaj jest zakryte. Nie dopatrzyliśmy tego szczegółu w internetach, bo jest napisane, że jest zamknięte dzisiaj. No tak, że idziemy w inne miejsce, no trudno. Szkoda, bo tego warto było zacząć, no. Aha, czyli musisz więcej niż 200 tysięcy wziąć, ale mniej niż 500. Co? Korzystaliśmy z tego bankomatu i wszystko wyszło nam elegancko, ale musimy się dowiedzieć, czy prowizja była. No nie było żadnej informacji o tym, że jest jakaś prowizja. Bereke Bank, tak? To jest taki bankomat. No z tego wyszło. Tam był bankomat jakiś bez karty, nie wiem, czy na aplikacji, na jakiś inny sposób można wybierać pieniądze. Dostaliśmy pieniądze, to jest najważniejsze, a jakie będą z tym związane opłaty, to się dowiemy za jakiś czas. Albo już się dowiemy, zobaczymy, bo sprawdza aplikacja po prostu. No. Zgłodnialiśmy, dlatego podeszliśmy do takiego lokalu, który ma dobre opinie, ludzie go chwalą. Prowadzi to Uzbek jakiś. Także my stęskniliśmy się za kuchnią uzbecką i postanowiliśmy odwiedzić to miejsce. Jest lepioszka, na razie Fanta przyszła, Josy zamówił lagmana, a Beata mampara. To tam nie jest uzbecka typowo zupa, bo to jest taka zupa środkowej Azji raczej, ale przyrządzona przez Uzbeka, no to może smakować bardzo dobrze. Lagman już przyszedł. Mam nadzieję, że ten makaron jest swojski tutaj robiony, no ale fajnie pachnie, ziołami. Mam par. Jak ja to zjem, to pęknę. Sałatka grecko, lepioszka. Ale fajne oliwki są bardzo duże. Kosztują tej sałatki. Oliwki sztos. A odnośnie Langmana, dobrze przyprawiony, ziołowy jest bardzo. Ale mi smakuje. I no, Beata twierdzi, że pikantny. I moim zdaniem nie. Moim zdaniem genau. Fiu, 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 fiu. Fiu, 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 fiu. Park Panfilowa odwiedziliśmy już wcześniej, co można zobaczyć w poprzednim naszym odcinku, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. Byliśmy tam po zmroku, do czego szczerze zachęcamy, ponieważ widać wtedy zupełnie inne oblicze tego nadzwyczajnego miejsca, pełne gry świateł i cieni oraz tętniące życiem tubylców. Najważniejszym punktem tego parku jest Sobór Wniebowstąpienia Pańskiego, który wtedy z racji późnej pory niestety był już zamknięty. Dlatego zachwyceni jego zewnętrznym kunsztem wróciliśmy tu za dnia, żeby zobaczyć to, co skrywa w swoim wnętrzu. A teraz cofniemy się trochę w czasie i opowiemy Wam o tym intrygującym sakrum.
Sobór w niebo wstąpienia pańskiego w Aumatach, który jest za naszymi plecami, jest jednym z największych i najwyższych budynków drewnianych na świecie. Budynek ma 56 metrów wysokości, jest też nazywany katedrą Zenkowa, bo to właśnie Zenkow był projektantem tego soboru. Powstała w 1907 roku. W 1911 roku było tutaj potężne trzęsienie ziemi w Aumatach. Jedna katedra przetrwała bez szwanku, chociaż inne budynki i znaczna część miasta zostały zniszczone. Ale niestety już w 1929 roku, kiedy wkroczyli tutaj Rosjanie, katedra została przekształcona w radiostację, ikonostas zniszczono, dzwony ściągnięto z dzwonnicy. W latach 30. było tutaj też Muzeum Krajoznawcze. Dopiero w 1995 roku prezydent Kazachstanu oddał z powrotem kościołowi prawosławnemu tą świątynię. Przyszliśmy tu wieczorem, bo słyszeliśmy, że katedra jest pięknie oświetlona po zmroku, ale żeby do niej wejść, trzeba być do godziny 18, dlatego jutro postaramy się tutaj wejść do środka i zobaczyć, jak wygląda w środku ta katedra. Pokazać Wam. Oczywiście nie powinien nikogo dziwić taki zestaw zasad. Jeżeli wchodzi się do świątyni, nie wolno robić zdjęć ludziom, nie wolno rozmawiać przez telefon, nie wolno się zachowywać głośno, nie wolno biegać. Kobiety muszą mieć nakrycie głowy, mężczyźni wręcz przeciwnie, tego nakrycia nie mogą mieć. To wszystko. Pamiętasz świętego Pantelejmona? To są jego relikwie w tym obrazie. Napisane jest, że to jest część jego ciała, które było odcięto mieczem. A tu mu narzędzia, bo to był lekarz, nie? Pantelejmon No, Macedoniten. z Macedonii. A tu jest nawet relikwia świętego Łazarza. Ja? No, tak jest napisane. Tu też są relikwie, widzisz? A skąd wiedzą, że to był Łazarz? Nie wiem, no tak To wierzą. akurat. Tu nie wiem, to nie ten Łazarz. Tu Łazarz, tu. Tu jest Przez obrazek, jego- jak Pan Jezus go wyciągał z grobu, nie? To oni go pokroli na Polskę i po świecie porozwozili. No tak wierzyli. Kiedyś to też różne rzeczy robili, wiesz. Czarna Madonna. Widziałaś? Mhm. No, Czarna Madonna to jest. Te piękne ikony napisał Aleksander Muraszka z Kijowa. I co jest takie smutne, że w 1929 Rosjanie to wszystko zniszczyli, cały ten ikonostas. To jest wszystko odrestaurowane na nowo. Coś pięknego. No to jest barbarzyńsko, że tak powiem, cecha, żeby niszczyć dobytek czyjejś kultury. Na pewno warto odwiedzić ten zabytek sakralny i przede wszystkim warto wejść do środka, bo jest przepiękny w środku. Jest bardzo bogato zdobiony, tym bardziej, że wstęp jest darmowy. Pięknie to wygląda, nie Batko? Bardzo mi się podobało. No, robi wrażenie, trzeba przyznać. Sporo wycieczek tu jest dzisiaj, jak zauważyliśmy, z Japonii głównie. Znaczy przynajmniej ta tu jest z Japonii. I co zauważyliśmy, wszyscy tutaj są, nie wiem, myślę, że około 70-80 lat, nie? I wszyscy są szczupli. Tu nie ma nawet faceta z brzuszkiem, no. Zdrowo się odżywiają w tej Japonii. My też wyglądamy nie na Azjatów, szczupli my są przede wszystkim. No i mamy coś na oczy. Ale teraz żeś mi obraził trochę, ale dobra. Czemu, że się szczupło? Przepraszam. Nie, jestem grubo, że się zbatko. Przepraszam, już ci nigdy nie powiem, że się szczupło, wiesz? Teraz idziemy do następnego takiego fajnego drewnianego budynku i to też jest projekt Zenkowa z 1908 roku. To jest Muzeum Instrumentów. Kazachowie mają aż 60 instrumentów takich swoich, które sami wymyślili, czy w tym rejonie zostały wymyślone. A co tam jest w środku? Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Zaraz wiecie? How much? 1500 Radek. No to weź dwa bilety.
No. Bileciki wyglądają tak i kosztują 1500 od osoby dorosłej. Tu jest, pani powiedziała, kierunek zwiedzania, czyli ruszamy od Nutek. I już nam przygrywa mała łaja. Dechu już mam przy... Dechu. Jak ktoś nie zna, to polecamy, ale to jest mongolski akurat zespół, ale polecamy posłuchać Dechu. To są prawdopodobnie kamienie nagrobne i tak przedstawiali tego człowieka, czym on się zajmował za życia, tak podejrzewam. Garncarz. Nie, przecież miał instrument. Garncarski. I takiego chłopka trzymali najpierw w domu przez rok i wierzyli, że ten zmarły jest w nim, a dopiero potem wynosili go na miejsce pochówku. Dobrze, że tego zmarłego nie trzymali rok. No, za rok czasu też by stał się takim kamieniem, podejrzewam. No, ten jest ciekawy instrument. Bardzo ciekawy. Taki wędrowny muzyk mógł od razu poprosić o strawę i tu by na przykład do kasza, a tu zupa, nie? Są prawdopodobnie użyte jakieś kości, nie? Może tak masa jest po prostu jakoś i to wygląda jakoś. A to jest żyłka na ryby użyta. Fishing line, co to daje? No tak, to chyba Wood, leather, fishing line i metal. Na wystawach znajdziemy nie tylko kazachskie instrumenty, prawda, muzyczne, ale z różnych części świata. Tam wcześniej były koreańskie, tam wcześniej były marokańskie. Tutaj są koreańskie na przykład. Tu mamy Z Indonezji. Indonezji, Pakistan, Tam pakistańskie. Indie też. Tam są dalej Tutaj Indie. mamy, czyli blisko Pakistanu, są oczywiście Indie i tu już mamy indyjskie. Nie mylić z indiańskimi. Indianie trochę inne mieli. Jest i mandolinka, tu mamy instrumenty włoskie. To są instrumenty węgierskie tutaj. A tu bułgarskie. A to się nazywa gajda. Bartosz? Dzień dobry. O, jest polski instrument. Nie było to z żołądka jakiegoś? Albo no. Tak mi się wydaje, że jakby żołądek to był. Może kozy jakieś albo... No chyba. A teraz idziemy do niemalże kultowego miejsca w każdym kraju w Azji Środkowej, a mianowicie idziemy na bazar. Ten bazar nazywa się Zielony, także pewnie będą nam chcieli wszystko wciść, a my nic nie chcemy. Powiemy im, że mamy rukzaki full i koniec. Tu z góry są same takie ciuchy i inne rzeczy, a my idziemy do części spożywczej. Czuć rybami. Ale też przyprawami czuć. Przyprawami też, ale ryby są świeżutkie albo nieświeżutkie, nie wiemy, owoce. Персики, яблоки, абрикосы, черешня отборная. Spasiba. Отчество. Boże, jakie czereśnie widziałeś? Wielkie? Jak śliwki. Po 2500 za kilo. Jak chcę takiego pomidorcia. Dość dużego pomidora, a to malinowy jest chyba, nie? Kosztował 600. 1500 za kilo. To drogie tu mają, nie? W porównaniu ze sklepem, nie? No ale dobre, zjesz ze smakiem, nie? Jeszcze my go nie jedli, to skąd wie, że dobre? Fajnie pachnie. Zamykaj, bo tu jest klima. Takie ceny serów, od 5200 do 7300 jest, nie? Te wędzone żebra mi tu tak pachną. Hugo Boss, ja. La Costa. A to jest 4000? Да, да. O, to może drogie. Можно 3. 3. 2 to jest 14, nie, to idziemy, to w sklepie kupimy. Nie, co ty? Się nie będą wyciulać. Fajnie pachną, to trzeba przyznać. Ale za dużo chciał. Tu już jest ten właściwy budynek tego Zielonego Bazaru. To już niektórzy chyba zamykają swoje stoiska. No w sumie jest już 16:45, no. To chyba powoli kończą. A to patrz co to jest. To mnie intryguje. Ale dziwny owoc, nie? Zobaczcie, widzieliście coś takiego? No, a tu są mięsa. Po całym dniu leżakowania nie wygląda to zachęcająco, powiem tak szczerze. Tutaj jest konina, a mi to bardziej wygląda jak padlina, także ja nie wiem, czy ja by to chciał zjeść. Troszkę tu śmierdzi. No, cały dzień tu sprzedawali, tam dalej też jest konina. Fajnie to mają podzielone, tu jest baranina na przykład. Też do mnie podchodzi absolutnie baranina.
Tam jest wołowina, tu akurat wieprzowiny nie znajdziecie, ale tam można znaleźć w innych miejscach. Na dole były takie Ale były pomieszczenia, tu też są. klimatyzowane sklepiki. Takie sklepiki klimatyzowane. Nie da się ukryć, że tu nie jest zimno. I to jest cały dzień ciepłym i ja podejrzewam, że to co nie sprzedali, to będą sprzedawać za jutro tu, nie? Bo raczej tego nie wyrzucą. Także no, pod tym względem, jeżeli chodzi o standardy właśnie czystości, no to no wiemy dobrze, żeby to nie przeszło u nas raczej. Ale jest to pewna ciekawostka, warto tu zajrzeć choćby z tego względu, że na przykład w Polsce już czegoś takiego nie doświadczycie raczej. Chyba nie ma takich bazarów. Na przykład ja nie mogę takich rzeczy jeść różnych, bałabym się i już raz się tu pochorowałam trochę. Także... No a ktoś może zjeść i mu nic nie będzie, co będzie chwolił to, nie? Спасибо. Спасибо. Jest tu wszystkiego pełno, ale no jak na bazarze, na targowisku takim. No. Dla nas nic ciekawego, bo jakoś nie zamierzamy nic tutaj kupić, no ale dla miejscowych tu pewnie jest pełno ciekawych rzeczy, no to zrozumiałe. U nas już targi odchodzą do lamusa, idzie się do jakiejś galerii. No nie ma takich bazarów jak ten, a tu takich wchodzisz i ogromnych. możesz Nie? wszystko praktycznie. Jak kogoś takie miejsca bawią, jak kogoś takie miejsca cieszą, to spoko, hello. Ale jeżeli chodzi o nas, to nie bardzo, tak jak mówiliśmy. Jedynie tam czasem spożywka to zajrzymy, jeżeli coś ciekawego jest, to sobie kupimy, ale tak poza tym, no chyba że coś akurat potrzebujemy z jakiegoś sprzętu, nie wiem. Coś się zepsuło, coś trzeba dokupić. Ceny są wyższe, mi się wydaje, niż w sklepach. Po kilku produktach, jak żeśmy zajrzeli, to są jednak ciut wyższe. 900 i 600. 905, 603. Dzisiaj straszny gorąc, dlatego weszliśmy sobie na piwerko. Tym razem zatęskniliśmy za Turcją, bo była tęsknota za Uzbekistanem, dlatego poszliśmy do uzbeckiego lokalu, a teraz poszliśmy na tureckie piwo. No coś się stało teraz, tutaj trolejbus przejeżdżał i chyba zahaczyło coś, albo spadło tam z tej trakcji. Spadło mi coś, no. To nałoży, nie? Jedzie dalej. 3000 градусов O kurde, ale widok na górę. No tu jest pięknie. Przyjechaliśmy do jednej z atrakcji tutaj Aumatów, a mianowicie do botanickiego. Do parku botanicznego, Radku. Ale ja go po czesku. Prostym mówisz czeski. Panie doktorze, ja mówię czeski. To nigdy nie pochopi. Przyjechaliśmy do ogrodu botanicznego tutaj w Aumatach. Trzymamy tu mikrofon blisko Bo mamy nas. jeden na spóła. Bo mamy jeden na spóła, bo po prostu nam wypadła bateria w tym drugim. A zapłaciliśmy 1900 od osoby, ale pani jeszcze chciała nas skasować 3000 za sesję zdjęciową, bo widziała od Radka aparat. Tylko ta druga najpierw nas się zapytała, skąd my jesteśmy. tak. I powiedziała, że nie, że to są turyści, że nie płacimy. Czyli turyści nie płacą za sesję. Radka Znaczy by się miała za takie nagrywanie. marzenie, żebyś tak wskoczył do tej wody jak w nocach i dniach i nazrywał mi tych nenufarów. Ich wylos to te linie by mi na łonem wisiały, nie? Taki prawdziwy nimf byk był. Nimf wody, nie? Wiedział, że nimf. Idziemy teraz alejką piniową, ja? Radek, nie widzisz, że to są dęby? Dębową. Widzicie, że to są dęby, nie umiecie mnie spamiętać. Pinia wygląda trochę inaczej. Pinia wygląda jak pinia, a dąb jak dąb. No. Mieliśmy takie pewne fajne zdarzenie teraz i u nas to tak jest zawsze, jak się coś ciekawego dzieje, to mamy albo tak jak teraz padły nam mikrofony, czyli baterie w mikrofonach. Aparat my mieli wyłączony, przyszedł do nas młody chłopak z dziewczyną, mówi, czy może nam w czymś pomóc, po angielsku oczywiście. Okazało się, że studiował w Warszawie, prawda? W Politechnice Warszawskiej. Czy studiuje na Politechnice i jak słyszy polski język, to od razu go rozpoznaje. No, jesteśmy już po wizycie w tym botanicznym ogrodzie. No i jesteśmy trochę rozczarowani. Wygląda to bardzo
ekskluzywnie, szumnie i jakby to, co zobaczymy później, będzie jeszcze lepsze. No na wstępie jeszcze jak był widok tych gór, to było super. Nie ma żadnych ścieżek dydaktycznych, nie ma jakichś atrakcji dodatkowych. Ja nie oczekuję, że tam miał być jakiś Luna Park czy coś ten deseń, ale no żeby jakoś tam, nie wiem, jakieś mostki, przejścia, jakieś uatrakcyjnienie, jakieś, nie wiem, no pokazanie, że to jest taka roślina, że tu żyją takie zwierzęta. No mogły też być te rośliny opisane po prostu, nie? Tak, Jakieś tak, takie dokładnie. tabliczki, co to są za rośliny. No, byliśmy w parku Panfiłowa, to naszym zdaniem zdecydowanie lepiej tam to wyglądało, a było za darmo i dostępne też dla wszystkich. Tu jest plus, że to jest bardzo duże, bo doszliśmy do pół drogi, ale już było ciemno i następny minus właśnie, że to nie jest oświetlone. Kluczyliśmy tymi alejkami, żeby dojść tutaj do wyjścia. Na przykład takie ogrody na Śląsku u nas w Goczałkowicach, Kapias, no to Czemu na noc? to jest pryszcz, nie? Polecamy jak najbardziej. Goczałkowice na Śląsku, ogrody Kapias, no rewelacja, coś pięknego, za darmo można pojechać, zobaczyć. A tu to jest tak chyba zrobione na siłę. Nie wiem, może to się będzie z czasem rozwijać, może coś pomyślą. Na spacer, przejście do lasu, spoko, ale płacić za to już lepiej pojechać kawałek za miasto autobusem za złoty 50. No właśnie wspominaliśmy, że jak szliśmy w góry, No. to więcej było tych roślin różnych Dokładnie. takich i kwiatów innych niż tu. Każdy ma to, co lubi, każdy robi to, co chce. I jeżeli Kazachom, tutaj miejscowym się to podoba i wolą zapłacić, żeby przejść się po lesie, no to spoko, no to ich sprawa. No. Zobaczcie, jakie tu mają tanie paliwo. 9,5, 275, diesel 311, 9,8, 310, jeszcze jest 9,2, 213. Dlatego oni tu mają takie fury. Zobaczcie, tu każde auto to jest raczej wielkie. Mało tu jest małych samochodów, to nie wiem, we Włoszech to są małe takie, no bo tam są wąskie ulice też. To są małe, wiesz, autka, nie? A tu zazwyczaj wielkie samochody. Fiatów Panda, takich rzeczy to tu nie ma. Nie, o takie wielkie jedzie. O, następny wielki. Dzień dobry bardzo. Dzisiaj zaczynamy dzień nieco później. Coś mnie łapie, jakieś tam przeziębienie chyba, bo bardzo mnie gardło boli. Rano jeszcze mieliśmy trochę roboty, trzeba było się tam przygotować, bo jutro taki wypad planujemy w góry. Czekamy właśnie na posiłek, a później jeszcze wbijemy do tego muzeum, do którego nie udało nam się wczoraj wejść. I może jeszcze coś zrobimy i znowu wrócimy na miejsce, ponieważ trzeba zrobić kilka rzeczy, trzeba po prostu opracować materiał, coś wrzucić na media społecznościowe, bo tak jakoś słabo ostatnio. No i zestawik przyszedł, jest taka buła, zobaczcie sobie, tak wygląda. Buła z mięsem, to są kawałki mięsa, to nie jest jakieś mielone z tego co widzę. Frytki, no fajne, ciepłe, chrupkie, spoko. Bulionik, zaraz kosztuje. No wołowy, czuć, że wołowy. To nie wiem co to jest. Rękawiczki, czyli zestaw rękawiczek. Tu jakiś sos, to nie wiem co to jest. Ser tam jest chyba. Ketchup, ogórasy, no i fryty. No i wygląda to fajnie. Myślę, że się najemy. Fryty już przyprawione, nic nie trzeba robić. Naprawdę super. Posolone chyba czymś jeszcze okraszone jakąś tam fajną przyprawą. Idziemy zrobić to, co mieliśmy zrobić ostatnio. Wczoraj było zamknięte, zobaczymy dzisiaj. Od poczewki właśnie poznamy historię Kazachstanu, myślę, i u źródła przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, żeby zasięgać wiedzy u źródła, nie tam byle kaj w internetach. Ciężko się otwierają drzwi, co? No jesteśmy już w środku, niestety aparatu nie możemy używać, tylko w telefonie. Także nagrywamy teraz telefonem, nie wiem czemu akurat telefonem można, a kamerką nie można, no ale tak to jest. Co to zmienia, bo teraz te telefony czasem nagrywają lepiej od niektórych kamerek, na przykład sportowych. No, bileciki można zostawić na pamiątkę, bo fajnie wyglądają. To jest Muzeum Historii Kazachstanu i tu jest przedstawiona cała historia nie tylko państwa Kazachstan, tylko tych ziem od początku. Tu są wystawy paleontologiczne, różne znaleziska archeologiczne, czyli idzie się takimi piętrami. Każde piętro jest tak jakby bliżej naszych czasów. Zaczynamy od dołu, które jest początkiem. Nie tyle cywilizacji, ale może jakiegoś życia. Życia, no. Z okresu jakiś tam, kiedy jeszcze były dinozaury. Tu mamy mamuta, może nie cały układ kostny, ale tam część próbowali jakoś odwzorować. Fajnie to zrobili.
Tu nawet włosy jego, zobacz. Jak twoi, Bata. Podobne, no. Może ja mam kolor mamuci. Dinocerus, przodek nosorożca. Tak on wyglądał. A teraz wygląda tak. Jest tutaj interaktywna tablica, ale jakoś ciężko coś z tym zrobić. To chyba trzeba przenieść tam na ten znak zapytania, wiesz? Nie umiesz tego, Bata. Ale nie wiem, czy zauważyłaś, nie? Że tu nawet policja pracuje jako ochroniarze, nie? A to jest coś, co spotkaliśmy też w Uzbekistanie, a mianowicie pojemnik na kości. Używali głównie tego Zaratrustianie do przechowywania kości zmarłych. To zwierzę wygląda jak duży tapir. Ale takie duże jakieś były, bo teraz te tapiry mają krótkie nogi, tak jak ten. A tamte są na tych rysunkach jakieś strasznie duże, nie? Kiedyś były wysokie drzewa i musiały dostać z gałęzi, żeby jeść. Tu się wchodzi po schodach do góry i mamy kolejne pomieszczenia do zwiedzania, kolejne eksponaty. Jest jurta po środku, zobaczcie. Tak mniej więcej wyglądają prace przy wykonywaniu, budowaniu jurt. A tu jest nawet braillem pisane, no, traktujące o tym, co tutaj widzimy właśnie na tych wystawach. To już współczesna historia bardziej, czasów Sowietów. No, widać Stalina i Lenina. To jest 17:50 i no, zamykają już powoli. Można? Bystre. Spasiba. O, i tu jeszcze pani nas spuściła na szybko. Zobaczcie, jaki traktor. To już jest, kurde, zabytek. Tu już czasy właśnie wojny, pierwszej, drugiej. No i bronie. To jest taka słynna broń właśnie z tym talerzem na górze. Nie wiem dokładnie, jak ona się nazywa. A tu jest pepeszka z tym właśnie. To też takie popularne bardzo. Mamy polski akcent w muzeum i to jest ważne. Obok ruskich jesteśmy, jakby kogoś to interesowało. Jesteśmy po wizycie w muzeum. Powiem wam, że jak najbardziej warto, jest dużo do zobaczenia. No ciekawa historia od bardzo dawnych, tak jak Beata powiedziała, czasów. No i zarezerwujcie sobie tak ze 2-3 godziny może więcej nawet. czasu. No, zależy kto, no bo byli tacy ludzie, którzy, nie wiem, gość na przykład był taki, co tam wleciał z aparatem, obleciał to, kurde, w minuta ta cała sala, którą my chodzili, nie wiem, pół godziny, także zależy kto co lubi. Jak ktoś chce sobie tylko zdjęcia porobić i w domu sobie obejrzeć, no to mu wystarczy tam 10 minut, nie? Ale jeżeli ktoś chce poczytać coś o tym, no dowiedzieć się na temat właśnie oglądanych rzeczy, eksponatów, czegoś więcej, no to musi poświęcić po prostu więcej czasu na to. Jest też akcent polski, także fajnie. Nie udało nam się zobaczyć wszystkiego, bo z tego co zauważyliśmy, jak my wychodzili, to tam jeszcze było kilka pomieszczeń już zamkniętych i też na tych półpiętrach, na tych takich tarasikach też tam były jakieś one eksponaty, których nie widzieliśmy. Także jeszcze dobra godzina by my tu pewnie byli. No na spokojnie ja się też źle czuję dzisiaj, tak, że wspomniał, coś mnie łamie, coś mnie łapie, a kurde, jutro chcemy w góry iść i już i tak jest po 18. Zanim zlądujemy, to gdzie 19 i muszę, kurczę, wziąć, zaaplikować sobie jakieś tabletki, aby to tam mi przeszło. No, niestety jazda komunikacją miejską trwa bardzo długo. Korki są sygnalizacje świetlne co chwila, a nie mają tutaj rond w ogóle, nie? Bo taki krótki odcinek, kurczę, godzina prawie jazdy. No podejrzewam, że z buta by my szli podobnie, albo może ciut dłużej. No, takie są realia w Kazachstanie, w Almatach. No i niestety pokonało mnie na dobre. Dzisiaj się czuję jeszcze gorzej niż wczoraj, zdecydowanie gorzej niż wczoraj. No i musieliśmy przełożyć nasze ambitne plany wejścia na nasz pierwszy 3000, bo w takim stanie raczej nie byłoby szans, żeby tam wejść.
Trzeba się położyć, odpuścić sobie ten dzień, a później może jak wypocznę trochę i prześpię się jeszcze, no to popracuję nad nowymi materiałami. Już tu mam odpalone to i zgrywam jak na razie. Zobaczymy, jakieś zdjęcia też trzeba wrzucić, żeby to tam aktywować trochę ten nasz kanał, żeby to całkiem nie umarło, prawda? Trzeba to pobudzić jakoś. Blisko naszej miejscówki jest duży meczet, który nazywa się Bajken. Jest duży, bo ma 6000 m2 powierzchni. Ilość wiernych, których może pomieścić, to aż 3000, prawda? Co ciekawe, ma też 6 kondygnacji i nawet 2 podziemne, w których mieści się parking na 88 samochodów. Więcej szczegółów jeszcze o tym meczecie powie wam Beata, bo ja się bardzo dzisiaj źle czuję. Jakieś przeziębienie mi dopadło, ale mimo tego postanowił, że wyjść do was i coś wam powiedzieć i jednak coś zobaczyć, przewietrzyć. Meczet Bajken został nazwany na cześć Bajkena Ashinowa. To był taki mąż stanu za czasów Kazachskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a powstał z inicjatywy prezydenta Nazarbajewa. Został oddany do użytku 5 grudnia 2014 roku. Wśród wszystkich meczetów znajdujących się w Astanie, a jest ich tu przeszło 40, ten najbardziej wpisuje się w kanon takiej islamskiej architektury. Ma 4 minarety i zwieńczony jest kopułą w pięknym złotym kolorze. To, czego w nim brakuje, to jest dziedziniec. Nie ma tutaj dziedzińca tradycyjnego, ale są bardzo duże okna z witrażami, które do środka wpuszczają światło. Dobrze jest oświetlone w środku. Panuje też tam znakomita akustyka. Извините, a że nam można tam? Woman, no, other side. This is only men. Side. Yes, but if you want to pray together, just for the one person, he can pray for your wishes or something. Left side only men. Okej, Woman side, other side. thank you. Woman side jest tam. Aha, czy ty pójdziesz tam? A z tym? No to coś tam nagraj, dobra? Jak widzicie, wierni nie tylko się modlą tutaj, ale też odpoczywają, śpią, leżą. Nawet siedzą na telefonach, z tym tu nie ma problemu. Jest tam jeszcze jakaś mini biblioteczka, z tego co widać. Meczet oczywiście jest zdobiony wersetami, rzecz jasna, z Koranu. W głównym miejscu meczetu, na tych czarnych płótnach, też są oczywiście wersety z Koranu. Możemy się też pomodlić razem, dowiedziałam się. Jak? Musimy iść tam z boku i poprosić imama, żeby się razem z nami pomodlił. No jesteśmy już po wizycie w tym meczecie. Beata musiała iść osobno, tam gdzie kobiety mogą się modlić. I poszło oczywiście do mężczyzn. Ja zaś poszła nie tam, kaj trzeba, bo szła jakaś do góry na jakąś dzwonnicę chyba. Nie dobrze, chyba na dole. No i spotkałeś jakąś babka, która była w Warszawie tutaj. No i kolejna osoba. From Poland. I've been there last year. Yeah? Yeah. Where? Warsaw. Warsaw. Yeah. My little brother is studying there. Yeah? No co zauważyliśmy tu w Kazachstanie, że mieszkamy tutaj, mamy miejscówkę bardzo blisko meczetu, po drugiej stronie ulicy. I w ogóle tu nie słychać nawoływań do modlitwy, nie? Tak to nie wiem, w innych krajach, na przykład w Uzbekistanie było to bardzo często słychać. W Turcji, w innych krajach muzułmańskich, mimo tego, że Turcja jest tako bardziej laicko, turystyczno, to słychać te nawoływania. A tu w ogóle w Kazachstanie, tak samo byliśmy w Astanie i tutaj w Almatach nic. Ja jeszcze nie słyszę, żeby było nawoływanie do modlitwy. Słyszałeś coś takiego? Nie wiem, czy jakoś to robią bardzo cicho, że tego nie słyszymy, nie wiem. Teraz idziemy jeszcze zjeść coś i do łóżka niestety, bo ja się muszę wykurować. Nie wiem, co się ze mną dzieje, ale że jest chory i Węgrzech stracił, nie czuję nic. COVID.
Nie czuję nic, poważnie. Nie czuję zapachu perfum, niczego nie czuję zapachu, nie wiem. Także mam nadzieję, że mi do jutra przejdzie. No i przyszliśmy do tego lokalu co wczoraj, no bo wczoraj wzięliśmy sobie taki zestaw combo właśnie z tym hamburgerem. A dzisiaj samego hamburgera, do tego są ogóreczki, papryka. Jak widzicie, to mięso to jest faktycznie kurczak, kawałki kurczaka. To nie jest jakoś mielonka, nie jest to zmielony kotlet. Także to jest spoko naprawdę i jest naprawdę dobry. No jeszcze sobie zamówił zupa, tako coś a la rosół z kurczaka. Źle się czuję, może mi ten rosół co nieco pomoże w tym przeziębieniu moim, czy cholera wie co to tam jest. Przyszedł taki ptok tu, kuno. Nie wiem, czy go suszy, czy co, że mu tak dziób otwarty. Wygląda chyba jakieś, mu się coś stało i tak ten dziób moni. No. Nie, zabrzył. Po prostu był zdziwiony. Jesteś zdziwiony, ptaszku? A zupka już przyszła, ale widzę, że jest mięso, makaron. No i dobre. Jak u nas rosół, tylko może tak mięsa nie dajemy do rosołu, a tu jest mięso, nawet kosteczka tam widzę jakoś. No zupy tu mają droższe na przykład od hamburgerów, bo hamburger duży, naprawdę, kurde, się najadł. Kosztował 1350, nie? A zupa 1900. Zupy mają droższe. A tu jest kuchnia. No. I taki pokój do siedzenia, jest gitara nawet, to może bych pogrzał, co? No. Czekaj, bo ty mi przeszkadza. Po schodach płynie sody, ciepła ludzka krew. Idzie wojna, idzie krwawa rzeź. Dziecko obudziłeś. Dziecko się obudziło. Run. Menda. Dziecko się obudziło, ale my uciekali. No i wymeldowaliśmy się już z naszej miejscówki, ale czasowo, tylko w sumie na 2 dni. No właśnie idziemy na Szaleński Kanion i to jest koło 20 dzisiaj wyjeżdżamy, także musimy się pobujać do tej 20 jeszcze po mieście, ale mamy tam już jakiś plan. Wstępnie chcemy pojechać na taki kompleks skoczni narciarskich, Górni Gigant, tak? Sunkar też inaczej się to nazywa. No ale o tym to już Wam powiemy za chwilę, już na miejscu, jak tam dojadymy. Bardzo fajny kompleks, bardzo nowoczesny. Jeszcze no, oczywiście trzeba iść na autobus, a gdybyście się martwili tak przypadkowo o moje zdrowie, no to dzisiaj się czuję ciut lepiej, ale jeszcze z mnie to nie zeszło. Nadal czuję w sobie ta choroba. Waiting for 70. No, 101. Nie doczekaliśmy się na autobus, miała jechać linia 101. Pomyliliśmy najpierw sami kierunek, do 101 weszliśmy, ale w odwrotnym kierunku. Później poszliśmy na już właściwy przystanek według aplikacji 2GIS. Tam czekaliśmy, później zapytaliśmy panią, która tam się wdała w rozmowę z Batą, czy tu 101 jedzie. Powiedziała, no czy się stwierdziła, że tak. Później jeszcze czekaliśmy i znowu nic nie jechało. Na to poszło się zapytać kierowcy i kierowca też powiedział, że tak, 101 stąd odjeżdża. I czekaliśmy i znowu nic. I w końcu wsiedliśmy do innego, 81, pojechaliśmy na inny przystanek. I znowu czekaliśmy, bo z pół godziny nic nie jechał, znowu 101. Także w ogóle się to nie zgadzało z tym, co było w tej aplikacji. Dzisiaj wyjątkowo, zawsze to się sprawdzało, zawsze od razu przyjeżdżał autobus. Nie wiem, co z tą 101 jest nie tak, ale zauważyliśmy, że chyba są problemy tego typu, że tu czasem są jakieś objazdy nagle, nie wiem, są jakieś roboty na drodze i to nie jest ta aplikacja, jakby nie uwzględnia tego i po prostu te autobusy zmieniają trasę. Jeżdżą inną trasą, jak mu się tam podoba, nie mam pojęcia. Także ostatecznie wylądowaliśmy w Jandeksie w taksówce u pana i on nas zawiezie pod sam kompleks skoczni, ale no prawie 2 godziny stracone.
No i dotarliśmy dość szybko pod ten kompleks skoczni. Gra tam jakoś muzyka, nie wiem czy tam jakoś biba mają, czy coś się tam dzieje. Wchodzimy na teren tego kompleksu. Nie wiem czy tam można na wszystkie wejść. Jesteśmy pod skocznią Gorny Gigant, zwaną inaczej Sunkar, która powstała w 2010 roku z myślą o zimowych igrzyskach azjatyckich, które tutaj się odbyły w 2011 roku. Skocznia jest umiejscowiona w takim fajnym miejscu, gdzie nie wieje za bardzo wiatr. No i tutaj mogą się bez problemu odbywać właśnie skoki narciarskie. Kompleks ten składa się z 5 skoczni, a mianowicie od najmniejszej K20, K40, K60, K95 i K125. Jak już Beata wspomniała, odbywały się tu zimowe igrzyska azjatyckie, ale również m.in. Puchar Świata w 2016 roku, czy też Uniwersjada, Mistrzostwa Świata Juniorów i letnie Grand Prix oczywiście, bo wszystkie skocznie te są wyposażone w igielit, także bez problemu można tutaj latem skakać. Zaś jeżeli chodzi o rekordy skoczni, to rekord skoczni należy do Severina Freuda, który skoczył tutaj 141,5 metra. Jednak nieoficjalny rekord należy do Petera Prewca, któremu udało się uzyskać odległość 145 metrów. Jak wszyscy wiemy, Kazachstan nie jest potentatem w skokach narciarskich i ten sport jakoś nie jest specjalnie tutaj popularny, a mimo wszystko widownia może pomieścić aż 9,5 tysiąca widzów. Także myślę, że spora widownia jak na tak mało popularny sport w tym kraju. Bieg jest też jednym z najnowocześniejszych w całej Azji. Żeby wejść na górę skoczni na punkt wybicia, no trzeba sporo schodów pokonać do góry. Bacie się nie chce iść, ale przejdę się. Mam tu co prawda dużo do noszenia, ale myślę, że dam sobie radę jakoś, nie? Stoję na odległości 72 metrów. A jeszcze daleko, daleko, daleko. Czyli tu skoczą same leszcze. Aha. No i udało mi się dotrzeć do punktu wybicia, prawda? I z tego co widać, zakaz wstępu tam dalej. A szkoda, bo jak byliśmy w Planicy, to można było wejść na samą górę. Czy też krytykować skoczków narciarskich za jakieś nieudane skoki, czy złe skoki. Każdemu radziłbym wejść tu na samą górę i spojrzeć w dół. Tutaj trenerzy siedzą i puszczają zawodników. To jest właśnie to miejsce. Tam siedzi zawodnik, patrzy na trenera, trener robi ciach i zawodnik leci. No i widać tu całe miasto Almaty. To jest kolejny przyczynek do tego, żeby tutaj wejść. Jak już nie chcecie podziwiać skoczni, no to możecie sobie spojrzeć na Almaty. Not pretty or poetic, I hope you know it's true. I'm not perfect in my ways, and I let you down most days. But no, it's true, but darling, I love you. Tam jest wieża telewizyjna, wzgórze Koktobe, na którym byliśmy oczywiście. Dzisiaj jest bardzo gorąco, także nie dziwię się Bacie, że nie chciały się tu iść, no bo jest ciepło, mega ciepło. Teraz idę po igielicie, tak wygląda ten igielit. No już widać, że nie jest najnowszy. Od 2010 no to już swoje przeżył. Nie wiem, czy go od tego czasu wymieniali, ale nie wygląda na najnowszy. A teraz jak się weszło, to trzeba i zleźć, nie? Także idziemy na dół po schodach. A zobaczcie, jest tu dość stromo. Jakby się tak kurczę potknąć, to tak to było w tym memie, że do plaży 5 minut, jak się potkniesz to 20 sekund, nie? To tu jest podobnie. Tutaj obecnie przeprowadzana jest próba do jakiegoś koncertu, nie wiem, imprezy. Jest tu jakiś fest.
mamy 3 te najmniejsze skocznie, czyli K20, K40 i K60. A obok oczywiście te duże. Jest tu wyciąg, który jest dzisiaj nieczynny. Można wjechać na górę oczywiście. To jest taki bar szybkiej obsługi, każdy bierze tacę i tam są różne dania i można sobie nakładać i później się chyba płaci. Nie wiem na jakiej zasadzie to działo, ale my to tak zrobimy, tak jak robią wszyscy. No dopadliśmy taki bar szybkiej obsługi, w którym podchodzimy po prostu z tacą i mówimy panu czy też pani, co chcemy akurat sobie wziąć. No i to nie jest na wagę, nie? Tu pani patrzy po prostu, co można na talerzu, nie wiem, czy ona w oczach ma Boga i godo, że tela trzeba zapłacić, czyli od sztuki jakieś się płaci. Słabe to jest ogólnie, bo podgrzewają to w mikrofalówce, nie? Biorą to tam z tego stoiska i to nie jest gorące, podgrzewają to dopiero. No ale już nie mieliśmy wyjścia, bo już byliśmy bardzo głodni i wstąpiliśmy tu i dobra. No i wygląda, jak smakuje, nie bardzo go doszło. Ja? Dobre? A ja mam taki kurczak z serem i to jest zupa jakoś. A tej zupy mało, jest myślę, że więcej mi tego do. Za wszystko, co zapłaciliśmy, 5100. Wszystko, co widać tutaj. A ten lokal, w którym byliśmy, otwarty jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Także można o każdej porze dnia i nocy zjeść. A jeśli by komuś się w mieście Aumaty bardzo nudziło i nie miałby co robić, to może się wybrać do cyrku. Cyrk jest za naszymi plecami o tej porze, bo jest teraz 19:18, jest już zamknięte, jest otwarty, także jeżeli ktoś będzie chciał odwiedzić cyrk, to ma taką możliwość tutaj w mieście Aumaty. A jeżeli chodzi o nas, to my czekamy na busa, czekamy, żeby nam otworzyli autobus, bo autobus już stoi. To jest ten autobus, który nas zabierze do miejscowości Saty. Też mam Langmana. Chciałem zamówić Langmana szefa. Langmana szefa nie ma. Tak ci powiedzieć, że to jest Langman, a nie Langman. Nie wiem, czemu ty cały czas mówisz Langman. Jakiś Roller coastery. Wągodacz włączony, nie? Pokaż. Masz. A ty? Mam. Tu przed kolejką stoi słomnik. Teraz do metra jest patrzone, jak to wygląda przejazd metrem. Ja, to my wleźli sobie, a ja też widzę, że nie pasuje mi tu coś. To jednak nie jest metro, to my sobie przejechali metro. Stacja. Na wystawach nie tylko znajdziemy kazachstańskie, czy też kazachskie, nie? Węgrowie używali takich, Węgrzy. no i Węgrzy używali, widać, takich instrumentów, między innymi kubs. Kobzy. Jak wszyscy wiemy, Kazachstan nie jest potentatem w skokach narciarskich. I w skokach zimowych. Skoczysz sobie Jeszcze raz. od zaspy do zaspy. Jesteśmy pod skocznią Gorny Gigant, zwaną inaczej Samruk. Pomruk. Jak rozumnie, wiesz. Sunkar. I nie jest to zbyt popularny sport.